Cześć, witajcie na kanale Grupy GZ. Dziś ponownie odwiedzamy nasz salon Alfy Romeo, ale nie tylko dlatego, że chcemy Wam pokazać naprawdę wyjątkowy pojazd. Tak się bowiem składa, że jeden z najbardziej rozpoznawalnych w świecie sportów motorowych symboli będzie niebawem obchodził swoje stulecie. 5 światowych tytułów mistrzowskich, w tym historyczne zwycięstwo w pierwszych Mistrzostwach Świata Grand Prix z 1925 roku. 2 pierwsze Mistrzostwa Formuły I w 1950 i 1951 roku. 11 zwycięstw Mille Miglia, 10 zwycięstw Targa Florio, 4 zwycięskie edycje 24-godzinnego wyścigu Le Mans, a także setki innych zwycięstw w najróżniejszych seriach wyścigowych. Wszystkie one składają się na legendę i niezwykłą opowieść kryjącą się za znakiem czterolistnej koniczynki, która od blisko 100 lat dumnie prezentuje się na samochodach Alfy Romeo. Wszystko zaczyna się w kwietniu 1923 roku i wyścigu Targa Florio rozgrywanego na publicznych drogach wokół Palermo na Sycylii, na starcie którego stają 3 nowe Alfy Romeo RL. Fabryczny zespół reprezentował wówczas legendarny Antonio Ascari, Enzo Ferrari oraz najmniej popularny w tym gronie Ugo Sivocci. Sivocci był doskonałym kierowcą, jednak często najzwyczajniej brakowało mu szczęścia, przez co zyskał miano wiecznie drugiego. Kiedy pojawił się na starcie Targa Florio, na masce silnika jego Alfy Romeo z numerem 13 widniały 2 duże białe rąby z czterolistnymi koniczynami. Do dziś nie wiadomo dokładnie, czym kierował się Sivocci, malując ten znak, ale sposób na odczarowanie pecha okazał się nad wyraz skuteczny. Sivocci przerwał wreszcie swoją niefortunną serię drugich miejsc w wyścigach i podarował Alfie Romeo pierwsze w jej historii zwycięstwo, pokonując przy tym także wielkiego Antonia Ascariego. Niestety kilka miesięcy później Ugo Sivocci ginie na torze Monza, testując wyścigową Alfę Romeo P1. Testowane przez niego auto miało numer boczny 17, ale nie miało na karoserii znaku czterolistnej koniczynki. Po tej tragedii na starcie żadnego wyścigu we Włoszech nie pojawił się już samochód z numerem 17. Biały rąb stracił jeden z wierzchołków, stając się na zawsze białym trójkątem z zieloną czterolistną koniczynką. Od tej pory także symbol ten stał się godłem zespołu fabrycznego Alfy Romeo, a od lat 60. XX wieku znak Quadrifoglio Verde zaczął pojawiać się również na najmocniejszych i najszybszych odmianach seryjnie produkowanych aut. Ostatnimi jak dotąd modelami Alfy Romeo, jakie otrzymały ten wyjątkowy emblemat, były Giulia oraz Stelvio we flagowych odmianach Quadrifoglio. Oba modele są oczywiście obecne na rynku od kilku lat i z pewnością mieliście już okazję się z nimi zetknąć, chociażby śledząc naszą stronę czy social media. W oczekiwaniu na ich przyszłoroczny facelifting, a tym bardziej, że będzie to jeden z ostatnich egzemplarzy Quadrifoglio, jaki do tego czasu opuści nasz salon, postanowiliśmy ponownie przyjrzeć się tej wersji, zwłaszcza że prezentowany egzemplarz został wyposażony w wiele opcji dodatkowych, dostępnych jedynie w flagowej odmianie Quadrifoglio. Zaczniemy od samego koloru nadwozia. W prezentowanym egzemplarzu jest to trójwarstwowy, perłowy lakier o nazwie Montreal Green. Zielony lakier i jego nazwa nie jest oczywiście dziełem przypadku. Jest to inspiracja i nawiązanie do słynnej Alfy Romeo Montreal. W gamie dostępnych kolorów pojawił się 2 lata temu, czyli dokładnie w 50. rocznicę premiery wspomnianego modelu. Kolor dostępny jest jedynie w odmianach Quadrifoglio, a także w limitowanej serii Edizione Speciale nowej Alfy Romeo Tonale. Nadwozie prezentowanego Stelvio poddane zostało dodatkowym zabiegom detailingowym i pokryte powłoką ceramiczną, dzięki czemu udało się wydobyć jeszcze większą głębię i połysk powłoki lakierniczej. Standardowo każdy Stelvio Quadrifoglio opuszcza fabrykę z felgami w rozmiarze 19 cali. Nasz egzemplarz został wyposażony w felgi w rozmiarze 21 cali i szerokości 9 cali z przodu i 10 cali z tyłu. Za felgami dobrze widoczne są zaciski sportowego układu hamulcowego firmy Brembo, które w naszym egzemplarzu są koloru czerwonego, choć kolor możecie dobrać według własnych preferencji spośród 4 dostępnych w tym miejscu opcji. Tarcze prezentowanego układu mają aż 360 mm średnicy z przodu i 350 mm z tyłu, choć opcjonalnie możecie zamówić także układ węglowo-ceramiczny. W takiej konfiguracji tarcze będą miały rozmiar 390 mm z przodu oraz 360 z tyłu. Z tyłu odmianę Quadrifoglio rozpoznacie od razu po masywnym zderzaku z dużymi dyfuzorami oraz 4 końcówkach aktywnego układu wydechowego. Opcjonalnie dostępny jest także układ marki Akrapowicz z końcówkami wykonanymi z włókna węglowego. Włókno węglowe, które ze względu na swoją niską masę oraz dużą wytrzymałość na stałe wpisało się w świat samochodów sportowych, znalazło się także w innych miejscach naszego Quadrifoglio. Dużo elementów wykonanych z tego materiału znajdziemy na przykład we wnętrzu i przyznacie, że lakierowany karbon w samochodzie o takim potencjale oraz takim charakterze wygląda po prostu perfekcyjnie. Karbon znajdziecie m.in. na desce rozdzielczej, na tunelu środkowym, a także na kierownicy, gdzie dodatkowo pojawiło się oczywiście logo czterolistnej koniczynki. Jedną z najciekawszych opcji, jaką możecie zamówić do wersji Quadrifoglio, są lekkie sportowe fotele z karbonową obudową włoskiej marki Sparco.
Fotele, jak przystało na flagową wersję, są oczywiście obszywane ręcznie i wykończone skórą oraz alkantaru, a poza szeroką możliwością ustawienia wygodnej pozycji na co dzień zapewniają także pewność prowadzenia w trakcie wyjątkowo wymagającej jazdy na torze. Elementami nadwozia wykonanymi z lekkiego karbonu jest dach oraz maska silnika z charakterystycznymi dla wersji Quadrifoglio wylotami gorącego powietrza. Sercem wersji Quadrifoglio jest 6-cylindrowy widlasty silnik o pojemności 2,9 litra i kącie ułożenia cylindrów wynoszącym 90 stopni, o czym dumnie informuje tabliczka na jego pokrywie. Zwróćcie też uwagę, że został umieszczony całkowicie przed przednią osią, co z kolei pomogło osiągnąć idealny rozkład masy wynoszący 50/50. Silnik, którego podstawą jest blok wykonany z jednego kawałka aluminium, wspierany jest przez dwie turbosprężarki oraz dwa interkulery wodne, dzięki czemu seryjnie generuje aż 510 koni mechanicznych oraz 600 Nm momentu obrotowego, dostępnego w zakresie od 2,5 do 5000 obrotów na minutę. W połączeniu z niezwykle szybką 8-biegową automatyczną skrzynią biegów i lekkim, bo ważącym zaledwie 7 kg wałem napędowym wykonanym z karbonu pozwala przyspieszać od 0 do 100 km na godzinę w 3,8 sekundy oraz osiągać prędkość maksymalną wynoszącą aż 283 km na godzinę. Co istotne i niespotykane w przypadku innych aut, prędkość maksymalna nie jest w żaden sposób ograniczana elektronicznie. Oczywiście parametry silnika i wysoka moc nie znaczyłyby zbyt wiele bez zaawansowanej konstrukcji zawieszenia. W Quadrifoglio jest ono całkowicie aluminiowe i wspierane elektronicznie przez system Alpha Active Suspension. Stelvio Quadrifoglio w odróżnieniu od bliźniaczej konstrukcyjnie Giulia oferowane jest z napędem na wszystkie koła Q4, gdzie nawet 50% momentu obrotowego może trafić na oś przednią. Elektronicznym mózgiem auta jest system CDC, sterujący wszystkimi innymi systemami auta. CDC w czasie rzeczywistym pozyskuje dane i w razie konieczności jest w stanie natychmiastowo zmodyfikować zachowanie układów i zmienić tym samym zachowanie pojazdu. Wyścigowy rodowód napędu Stelvio Quadrifoglio potwierdza także rekord, jaki ten samochód w 2017 roku ustanowił na torze Nürburgring na krótko przed swoją premierą rynkową. Seryjny egzemplarz pokonał wówczas słynną pętlę północną w czasie 7 minut i 51 sekund, co w owym czasie uczyniło go najszybszym seryjnie produkowanym SUV-em na tym torze, bijąc jednocześnie poprzedni rekord o całe 8 sekund. W codziennym użytkowaniu pomagają oczywiście tryby jazdy Alfa DNA Pro. Tryb A od Advanced Efficiency pozwala na przykład skorzystać z systemu odłączenia części cylindrów, co z kolei ma wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa. Tryb N ustawia silnik oraz zawieszenie do wartości optymalnych w takim codziennym użytkowaniu, zaś tryb Dynamic zmienia mapę silnika, zmienia ustawienia skrzyni biegów oraz układu kierowniczego, dostarczając trochę więcej sportowych wrażeń. Ostatnim do wyboru trybem jest tryb Race. Wyłącza on systemy kontroli trakcji i stabilizacji samochodu, całkowicie otwiera aktywny układ wydechowy i ustawia pozostałe parametry auta w tryb torowy. Tryb Race czyni Stelvio Quadrifoglio autem gotowym do odparcia praktycznie każdego ataku i w warunkach torowych ma naprawdę same plusy. W warunkach drogowych ma jednak kilka minusów. Największym jest ten, że bardzo mocno zachęca do tego, żeby korzystać z pełni możliwości układu napędowego Stelvio Quadrifoglio, a to dość szybko może pozbawić Was uprawnień oraz wykluczyć tymczasowo z dalszych rozgrywek na drodze. Na co dzień z kolei docenicie z pewnością obecność na pokładzie systemów autonomicznej jazdy poziomu drugiego, w tym system utrzymania w pasie ruchu, aktywny tempomat, system wspomagający jazdę w korku i na autostradzie, czy system rozpoznawania znaków drogowych z inteligentną kontrolą prędkości. Na początku filmu wspominałem, że już w przyszłym roku pojawią się wersje po liftingu. Zgodnie z zapowiedziami zmodernizowane wersje Giulia oraz Stelvio Quadrifoglio będą dostępne już w czerwcu, a zmiany obejmą m.in. przednie lampy, które od tej pory będą wykonane całkowicie w technologii LED. W środku pojawi się z kolei nowy system inforozrywki, a także wirtualne zegary całkowicie cyfrowe. Więcej informacji na ten temat pojawi się już wkrótce na naszej stronie internetowej, dlatego zachęcamy Was do jej odwiedzenia oraz śledzenia naszych pozostałych social mediów. Tyle na dziś, cześć i do zobaczenia!